Muszę uważać, żeby za wiaterkiem nie polecieć. To chyba się nazywa street fishing. Federowy street fishing przede mną. Tam widzicie w tle żurawia, więc wiadomo, jestem w Gdańsku, prawie w centrum miasta. Rzeka Motława przede mną, a ja mam nadzieję dzisiaj na fajny dzień. Nazywam się Adam Niemiec, bardzo serdecznie witam na kanale Presto Innovations Polska i zapraszam na film. Jestem w pięknym miejscu, pogoda jest piękna, natomiast muszę przyznać, odczuwam lekki niepokój, no bo to nie jest łowisko, na którym najprawdopodobniej nałowi się siatkę leszczy, ale jest szansa na dużego leszcza w centrum miasta. Co to jest duży leszcz? No ponad kilo, ponad półtora to taki, myślę, że to jest to. Z takiej ryby będę zadowolony, więc myślę, że nie jest jakieś bardzo proste zadanie. Dlatego taki trochę czuję niepokój. Jestem tutaj pierwszy raz. Trochę podpowiedzi udzielił mi Maciek tutaj, który wędkuje na tym łowisku na zawodach, czy przyjeżdża tutaj na ryby, więc Maćku bardzo serdecznie dziękuję za podpowiedzi. Na co będzie, to zobaczymy. No to są tylko ryby, więc może być różnie. Może być tak, że za kilkadziesiąt minut tego filmu będę przeszczęśliwy, bo będę miał świetną wyprawę za sobą, a może być tak, że no będzie walka o pojedyncze jakieś brania. Ale to się okaże w trakcie tego filmu. Tutaj miejsce jest bardzo komfortowe, bo auto mam zaraz za plecami, to znaczy troszkę z boku, ale bardzo blisko, nie musiałem tego sprzętu nosić. Jest tutaj dosyć płasko, więc wygodnie się ustawia stanowisko, ale problemem jest to, że tutaj od tego miejsca, gdzie siedzę, do wody, tu jest myślę, że 2,5 metra. Do takiego wędkowania też trzeba się przygotować. Rozłożyłem długi 5-metrowy podbierak, bo no tak jak wspomniałem, może się trafić ładny leszcz, więc no tak, żebym miał szansę tego leszcza gdzieś tam podebrać, żebym mógł tym podbierakiem go wygodnie sięgnąć, nie musiałbym go tutaj praktycznie w pionie podbierać, więc podbierak z długą sztycą myślę, że będzie miał znaczenie. Ustawienie wędki. No akurat tutaj mam taki wiatr, że on tak zawiewa zza pleców, z tej strony go czuję, więc tutaj zaraz przy murku można powiedzieć jest flauta, więc ustawiłem szczytówkę, no nie przy samej wodzie, nie mam wędki tak pionowo w dół, ale dosyć nisko jest ta szczytówka. Myślę, że to jest jakiś metr nad wodą, ale wiatr na nią nie wpływa, więc jak będą jakieś delikatne brania, to ja na tej szczytówce te brania będę widział. Następna rzecz jest taka, jak ustawiałem sobie federarm, tak go ustawiłem, żeby wędzisko zapierało się drugą przelotką o ten federarm, żeby nie było tak, że to wędzisko jakoś może się zsunąć z tego federarmu. Następną rzeczą wykorzystałem podpórkę, którą najczęściej używam do łowienia na metodę, czyli taką, którą trzyma dolnik. Tak jak mówię, no jestem tu pierwszy raz, wyobrażam sobie, że jak przypłynie duży leszcz, tych brań może nie być dużo, jak gdzieś będę rozkojarzony, będę Wam o czymś opowiadał, ryba gwałtownie weźmie i mi zabierze tą wędkę z podpórek, nie będę miał szans, żeby jej złapać. Dlatego dolnik zabezpieczam w razie czego przed takim gwałtownym braniem leszcza, żeby no ten dolnik chociaż mi tutaj został, jak będzie takie gwałtowne branie, czego sobie bardzo życzę oczywiście. Następną rzeczą ważną przy takim łowieniu to jest no, dostęp do wody. Nie wyobrażam sobie tutaj, żeby nie mieć wiaderka na lince, no bo inaczej nie miałbym szans, żeby sięgnąć do wody, żeby nabrać sobie tej wody do rozrobienia zanęty. Więc takie wiaderko według mnie to jest must have na takim łowisku. Ewentualnie, no jakbym nie miał takiego wiaderka, no to chyba ze sobą po prostu trzeba przywieźć jakiś baniak wody. Ale najlepiej właśnie zaopatrzyć się w takie wiaderko, nawet nieduże na sznurku i wtedy można sobie tą wodę tutaj podnieść na brzeg.
ryby, jak to bywa jesienią, na nieznanym łowisku nie brały, więc postanowiliśmy zrobić live'a. 50 minut nas nie było tutaj przed kamerą Prestona. Na live'ie jakieś ryby się zaczęły, skończyliśmy live'a i no jest pierwsza ryba dzisiaj do filmu. Wydaje się, że to będzie ładny leszcz, więc ciekawe co to za ryba będzie. Już zgodnie z sugestią tutaj miejscowych wędkarzy ścieniłem się, zacząłem od haczyka 18 N20 na żyłce 0,11. To jest taki dosyć bezpieczny haczyk praktycznie na każdą rybę. Ja nie lubię łowić cieniej i mniejszym haczykiem, no bo nie lubię tracić ryb. No ale jak nie biorą, no i tu wędkarzy, jeszcze wielu miejscowych wędkarzy właśnie mówiło, że trzeba bardzo delikatnie. Wziąłem haczyk 18, ale N40. To jest bardzo duża różnica, jeśli chodzi o grubość drutu i o wielkość haczyka, więc masa tego haczyka jest dużo mniejsza niż 18 N20. Oj, piękny leszcz jest, taka ryba. Taką właśnie chciałem tutaj Wam zaprezentować. Do tego celu właśnie przygotowałem taki zestaw, czyli wędzisko Supera X Super Light 360 o miękkiej akcji, kołowrotek Centris SD 520, plecionka 0,12, kawałek federgumy na końcu zestawu. Ojejku, te ryby tutaj przy brzegu, tak jak poprzedniego leszcza miałem na live, właśnie tutaj one przy tym brzegu, tam też walczył ten leszcz, ale tu przy brzegu jeszcze mocniej. Woda jest bardzo klarowna, więc żeby nie te podmuchy wiatru, to chyba by bardzo ładnie było widać, jak ta ryba pod wodą walczy. Nie chcę go tym podbierakiem ani zahaczyć, ani za bardzo spłoszyć, więc czekam na odpowiedni moment. Trochę przespałem pierwszy odpowiedni moment, ale mam nadzieję, że teraz jak go podciągnę, to sprawnym ruchem... Ojejku! Nie mogę się poruszać, bo ta ryba chyba tutaj wszystko widzi i reaguje na te moje ruchy. Zresztą widzicie, jak ona nurkuje. No kurczę, dawno nie łowiłem tak walecznych leszczy, a tak jak mówię, mam tutaj delikatny zestaw. Cieszę się, że sobie rozłożyłem długi 5-metrowy podbierak, mogłem wygodnie tego leszcza podebrać. Może to nie jest na pewno nie jest 2-kilogramowa ryba, ale już na tę porę roku, na łowisko nowe, przepiękny leszcz, już ciężko mi go złapać za kark, zapięty tutaj za samą końcóweczkę pyszczka, więc to branie, muszę przyznać, też było takie delikatne, ale mimo wszystko będę musiał go odczepić wypychaczem. Zaraz Wam go zaprezentuję. O. Ryba odhaczona. Odłożę wędkę na bok. Ojejku. Muszę się ostrożnie z nim obchodzić, bo jak chlupnie do wody, to z wysokiego pułapu. No już taka konkretna ryba ponad kilogram. Ryba do podbieraka i wypuszczam go i poluję na kolejnego takiego pięknego leszcza. Zobaczcie, jaka ryba. Obmyję się trochę z tego. Chyba najmniej przyjemna rzecz podczas łowienia leszczy. O, dobrze się ustawił. Kurczę, cieszę się. No mam nadzieję, że kolejne ryby też będę mógł Wam tak ładnie zaprezentować.
powiedziałem na wstępie, miałem garść informacji na temat wędkowania tutaj od Maćka. Wiedziałem, że jest około 3,5 metra, 3 metrów wody tutaj, gdzie będę wędkował. No ale postanowiłem to łowisko dosyć dokładnie wygruntować, bo tak jak Maciek mówił, jak tutaj mieli zawody niedawno, no to łowili między powiedzmy 19, 20, 25, w zależności od stanowiska, więc chciałem, tak stanąłem powiedzmy w jakimś losowo wybranym miejscu blisko auta, więc chciałem sobie, no tak się zastanawiałem, z czego wynikała ta różnica pomiędzy dystansami, co determinowało ten wybór. Więc sobie wygruntowałem dosyć dokładnie to łowisko. Najpierw co 5 metrów ze stoperem, więc poznałem ukształtowanie dna, a później w tych miejscach, które no, wydawały mi się po tym, jak ciężarek uderzał o dno, chodziło o twardość dna, chciałem sobie znaleźć... Czekaj, wezmę, żeby mi parasolki nie porwało. I w tych miejscach, które wydawały mi się atrakcyjne po tym wstępnym gruntowaniu, no już dokładnie je zacząłem gruntować, zacząłem przeciągać ciężarek po dnie. Okazało się, że to najgłębsze miejsce między 17 a 20 powiedzmy drugim metrem, no to jest pełne jakichś nieczystości. Tam są jakieś takie już czarne liście przegniłe, jakieś kawałki roślin też takich przegniłych, kawałki łodyg, wyłowiłem też kawałki jakichś takich roślinek, które miały i zielone końcówki, więc tak jakby to był taki zarośnięty odcinek. No i tak metr po metrze szukałem troszkę dalej, żeby się odsunąć od tego głębokiego miejsca, ale żeby znaleźć coś czystego na dnie. I mniej więcej od tak 24 metra od brzegu to dno już się zaczęło robić ładne, więc wybrałem 25 metr, żeby było bezpiecznie, bez żadnych nieczystości na dnie. Jest troszkę płycej niż w tym najgłębszym miejscu, myślę, że około 30 cm, ale tam to dno jest czyste. Dlatego wybrałem miejsce najbliżej głębokiej wody, ale które ma czyste dno. Na razie jeszcze nie znalazłem tutaj sposobu na leszcze. Okonie mnie tutaj dopadły. Nie wiem, być może im pasują te dendrobeny, więc troszkę z nich zrezygnuję. Zobaczę, niech wyjedzą to, co tam im podałem. Też nie podawałem bardzo ofensywnie. Spróbuję go na windę. Ale piękny okoń w ogóle. Jakie piękne kolorki ma, taki oliwkowy. Piękna rybka. Zrobiła się przerwa, miałem jakieś takie szemrane brania, nie mogłem tej ryby zaciąć i pomyślałem sobie, że być może jednak te malutkie haczyki to nie jest dobre rozwiązanie i na jakieś 3-4 zarzuty przeszedłem na większy haczyk. No ale niestety nic się nie wydarzyło, więc się przeprosiłem z małym haczykiem i po pierwszym zarzucie od razu jest jakaś rybka. To nie jest jakaś duża rybka, no ale coś tam wzięło. Na razie jeszcze cały czas te okonki tutaj nie są przegonione przez leszcze. Mam nadzieję, że leszcze tutaj na dobre zawitają w tym łowisku. Jak opowiadałem na wstępie, to moje wędkowanie czy nęcenie tego stanowiska rozpocząłem bardzo delikatnie. Tak zacząłem stopniowo, chciałem zbudować powolutku to łowisko. Nie chciałem, żeby jakiś tam mocny taki impact powiedzmy był w to moje łowisko. Więc delikatnie z zanętą, delikatnie z przynętami, raczej glina z zanętą, raczej glina z jokersem. Tak naprawdę ostrożnie, żeby nie przesadzić. No ale jak się nic nie działo, to no mam ze sobą dendrobeny, więc pomyślałem, że być może, no jak godzinę się nic nie działo, pomyślałem, że być może trzeba coś tam troszkę bardziej ofensywnie podejść do tego łowienia. Dlatego trochę skroiłem dendroben i zacząłem te dendrobeny dodawać do koszyka.
I już od pierwszego, można powiedzieć, zarzucenia z tymi dendrobenami pojawiły się ryby. Najpierw to były okonie, później złowiłem jakiegoś tej wielkości leszcza, później jakieś kolejne okonie, no i później był ten większy leszcz, więc tak jakby te dendrobeny, mam wrażenie, że troszkę to łowisko obudziły. Nie wiem, co to za ryba. Nie obstawiałbym leszcza, raczej okonia też, ale zobaczymy, co to będzie. Nie, to dorsz nie będzie na pewno. Przypuszczam, że większy okoń będzie. Może też płoć, bo tutaj też podobno się płocie trafiają, ale no nie wiem, zobaczymy. Zaraz w tej przejrzystej wodzie będę widział, bo już tutaj plecionka mi wchodzi prostopadle. Chyba okoń, no ale zobaczymy go. Chciałbym też jakąś może taką egzotyczną dla mnie rybę, jak flądrę bym złowił, to też by było fajnie. Nie, okoń, już go widzę, ale ładny okonek. Tego już na windę nie wezmę. O, już taki, myślę, że ponad 30 cm, tak mi się wydaje. Pasiak, ładny. Ten zupełnie inaczej, już inne kolory ma niż ten poprzedni. Na razie coś te okonie mnie tutaj prześladują, już nawet nie łowię z uchwytu tutaj, tylko trzymam wędkę na kolanie, bo brania są dosyć częste. Więc mam nadzieję, że te leszcze jeszcze wrócą tutaj do mnie. Opanowały mnie tutaj okonie, złowiłem już ich kilkanaście. I postanowiłem coś zmienić w tym swoim łowieniu, no bo leszcze nie brały. Zmieniłem koszyk z Open Windowa na buleta. Do koszyka zamiast gliny z jokersem zacząłem wkładać zanętę z kasterami. To był chyba trzeci koszyk podany w łowisko i momentalnie nastąpiło branie leszcza. Jest kolejny piękny leszcz, myślę, że też ponad kilogramowy. Tak spokojnie wyczuwam, że może tyle mieć. Chyba że tak mocno walczy ten mały, ale nie przypuszczam. Delikatnie na haczyku, więc powolutku holuję rybę. Tym razem miałem pinkę, fluo i dwie ochotki na tym haczyku, ale branie nastąpiło bardzo szybko, co może świadczyć, że tak jakby ta ryba jeszcze gdzieś z opadu wzięła. Zaraz zobaczę tą rybę tutaj w tej czyściutkiej wodzie. One się pięknie tutaj prezentują i walczą jak głupie tutaj przy samym brzegu. No nie chcę się poddać. Ja mam 9,09 żyłkę na przyponie. Haczyk, tak jak mówiłem, 18 N40, więc to jest nieduży haczyk. A te leszcze tutaj no mają siłę, żeby pohasać. O, próbuję tutaj w to nadbrzeże wejść. Ja nie wiem, czy tutaj nie ma żadnych starych jakichś kołków, żeby nie zaplątać. Więc muszę go odciągać. Tak się zastanawiałem, dlaczego mi tutaj ci miejscowi polecali wędkę 3,60. Być może też po to, żeby właśnie wygodniej te ryby odciągać od brzegu, jakby chciały wbić się w brzeg. Piękne tutaj, wypracowane te ryby. To nie jest taki prosty temat. Nie chodzi o to, żeby trafić w wodę i się łowi leszcza, bo są ryby przeszkadzające, na te leszcze trzeba było poczekać, więc takie fajne, satysfakcjonujące łowienie. Ale nie chcę się dać podnieść. O, kolejna piękna ryba. Nawet nie wiem, czy no podobna chyba do tej poprzedniej, może kolory ma ładniejsze. O, ten to taki jeszcze centkowany. Podobnej wielkości ryby. Kurczę, piękna, satysfakcjonująca ryba. Wypuszczam ich, może złowię kolejnego.
Cała naprzód i do dołu. Był moment, że te okonie tutaj brały jeden za drugim, więc zrezygnowałem z podawania Jokersa, zrezygnowałem z podawania Dendroben, no bo jak odhaczałem jednego z tych okoni, no to był wypchany po prostu Jokersem. Więc sobie pomyślałem, że to są przynęty, które im bardzo pasują. No, chciałem się pozbyć tych ryb, żeby tutaj nie było ich w łowisku. Zacząłem nęcić zanętą troszkę białych rybaczków, dodawać troszkę troszkę kasterów. Złowiłem leszcza, ale później znowu te okonie brały, ale ta częstotliwość tych brań już zrobiła się coraz słabsza. W międzyczasie, jak one tak dobrze brały, zwiększyłem haczyk, bo przy jednym z okoni haczyk już był zniszczony, więc trzeba było wymienić przypon. Miałem przygotowany przypon z większym haczykiem, więc na te okonie założyłem większy haczyk i tak łowiłem i to nie przeszkadzało tym okoniom absolutnie. Ale teraz wykonałem chyba ze 2 czy 3 zarzuty na pusto. Wyciągnąłem przynętę i ta przynęta nie była ruszona, więc mam podejrzenie, że skoro nie ma okoni, to być może są leszcze. Także przygotowałem sobie znowu malutki haczyk. Wyciągnę zestaw, zmienię ten haczyk i zarzucę może znowu 2 ochoteczki. Może te leszcze tutaj pojawiły się i uda mi się jakiegoś złowić. Cały czas są okonie i tak powiem szczerze, nie mam pomysłu, co tu zrobić. Zaprzestałem dodawania Jokersa, ochotki i częstotliwość tych okoni spadła, częstotliwość brań tych okoni spadła. Natomiast nadal leszcze nie przypłynęły. Więc jeszcze spróbuję tak zanętę dać trochę z gliną, ale gdzieniegdzie tam będzie ten Jokers. Nie będzie go dużo. Wykonam parę rzutów, zobaczę, czy to coś zmieni. Być może podanie Jokersa w zanęcie nie będzie tym okoniom pasowało. No nie wiem już. A dodatkowo ta zanęta jakoś zwabi leszcze w stanowisko. Jeśli to nie pomoże, to chyba pójdę po prostu bardzo ofensywnie i może to przyniesie jakiś efekt. Nie było na co czekać, więc trochę mocniej zanęciłem to łowisko. Wziąłem koszyczek Open Window, ale w wielkości L. Napakowałem go dendrobenami i Jokersem i podałem 5 takich koszyków. Jest jakaś rybka, jakaś reakcja nastąpiła na to, ale zobaczymy, co to będzie, bo na razie nie jestem w stanie stwierdzić. Też mocno nie holuję, bo jeszcze mniejszy haczyk. Chyba okoń będzie ładny. Tak wygląda przynajmniej na razie. Pasują mi te przynęty, tak jak jest tam bogato na dnie, to widać, że te garbusy tutaj do tego przypływają. Grubasek, ciekawe czy napasiony na tych moich tam specjałach. Mały okoń niestety. W związku z tym, że do końca nie wiedziałem, czego tu się spodziewać, jak te ryby będą reagować na nęcenie, ile tych ryb w ogóle jest, jaki to jest dzień, jeśli chodzi o żerowanie, to nauczony takim, powiedzmy, kanałowo-żerańskim podejściem, rozpocząłem tak bardzo, powiedziałbym, delikatnie. Na start podałem 5 koszyczków, takich niedużych koszyczków, bo wielkości M. To były 3 koszyczki zanęty, która gdzieś tam w toni zasmużyła. Chodziło mi o to, żeby w tej 3-metrowej wodzie, w tym słupie wody zrobić jakieś tam zamieszanie. I podałem 2 koszyczki, to już były Open Window, też wielkość M. Tam był
glina była z jokersem. I tak rozpocząłem wędkowanie. I później łowiłem tym koszykiem open window, ale już wielkością S, najmniejszym. Podawałem niewiele tam jokersa do środka i to był joker z gliną. No i przez ponad godzinę się nic nie działo. Nie miałem żadnej sygnalizacji, nie miałem żadnych brań, przynęta nie była ruszona. Próbowałem większych przynęt, mniejszych, różnych. No i nic w tym czasie się nie wydarzyło, więc no pomyślałem, że być może trzeba coś mocniej tam zrobić w tym łowisku, żeby coś się zadziało. I zacząłem do koszyka dodawać cięte dendrobeny. Od pierwszego zarzutu już się coś ruszyło. Od razu w pierwszym zarzucie miałem branie okonia, później znowu był okoń, troszkę większy. I później złowiłem leszcza, więc pomyślałem o dobry kierunek. Niestety po tym leszczu znowu były okonie, później był kolejny leszcz większy, więc tak jakby myślałem, że te leszcze tak nieśmiało, ale powoli zaczną tutaj żerować. No ale po tym drugim leszczu okonie po prostu tutaj zdominowały to łowisko. No było ich naprawdę dużo. No były momenty, że zarzucałem, już później wędkę trzymałem na kolanie, bo te brania były bardzo szybkie. Takie odniosłem wrażenie, nawet jak odczepiłem któregoś z okoni, on był wypchany jokersem, że to jest przynęta, która im bardzo pasuje. Ja liczyłem na to, że to ona też będzie pasować leszczom i te leszcze się ustawią w tym łowisku. No ale tak się nie wydarzyło. Były te okonie, więc zacząłem nęcić, zmieniłem koszyczek, zacząłem nęcić zanętą, z białymi robakami, z kasterami i złowiłem kolejnego leszcza. Więc pomyślałem sobie, no skoro wziął kolejny leszcz, no to być może to jest dobra droga. Ta zanęta już bez jokersa, tylko z białymi robakami, z kasterami, ale no też to nie przyniosło dalszych efektów. Już później tych leszczy nie było, więc znowu wróciłem do jokersa i dendroben, ale już bardziej agresywnie, tylko że zacząłem koszyczek zaklejać zanętą. Dało to efekt, bo zaczęły znowu brać okonie. Były ładne, trochę większe okonie niż wcześniej, ale chyba za bardzo ofensywnie poszedłem, bo już nawet okonie teraz nie biorą i jest cisza, więc no nie wiem. Teraz już uspokoję to nęcenie, teraz już do koszyczka sam joker z gliną. Już na razie dendroben nie będę podawał, bo mam wrażenie, że te dendrobeny tutaj troszkę zabiły to łowisko. Poczekam aż gdzieś tam pomimo wszystko te okonki wyjedzą te dendrobeny, czy jakieś może tam inne rybki się pojawią, te dendrobeny wyjedzą, może jest co jakiś czas delikatny ruch wody, więc być może to łowisko się troszkę rozmyje. No jeszcze liczę na jakiegoś leszcza na wieczór. Niesamowite są tutaj te okonie. Nie wiem, co się dzieje z leszczami, bo podaję przynęty, które normalnie naprawdę tym leszczom pasują. To jest to, co one lubią, co im smakuje. Tym bardziej jak słyszę tutaj od miejscowych, że trzeba łowić małym haczykiem, małą przynętą, no to jest dla mnie taki wskaźnik, że no nie wiem, pinki, czy właśnie kastery, czy białe robaki, które na niektórych łowiskach i w niektórych okresach roku bywają bardzo skuteczne na leszcze, no tutaj jakoś tym leszczom nie pasują. Więc no wydaje się, że właśnie jokers i ewentualnie dendrobeny, czyli czerwone przynęty mogą rybom pasować, ale na razie tak nie jest. No coś tym leszczom jest nie, z tymi leszczami jest nie tak, że one tutaj nie chcą na dłużej stanąć. Kurczę, no mam nadzieję, że teraz to już będzie leszcz. Chociaż jeszcze nie jestem pewny, co to za ryba jest, bo przez moment miałem wrażenie, że leszcz, później tak delikatnie jak okonia, teraz znowu jak leszcz zawalczyła, więc daje się podciągać do góry. Nie wiem, zobaczę, co to będzie. No i też trochę poszła w lewą stronę, te okonie jednak po linii szły. Zobaczymy, co to będzie za rybka. Chyba okoń będzie, no. Na pewno okoń, ja już go widzę, ładny, dlatego tak chodził. Chodź, garbusku.
ładna, zgrabna rybka, ale nie ma śluzu. Chodź windą do wody. Nie wiem, czy złowię dzisiaj leszcza. Powiem szczerze, już nie mam pomysłu, co tu zrobić, żeby tego leszcza tutaj skusić do brania. Te okonie tam zdominowały to łowisko moje główne. Więc tam różnie je próbowałem nęcić. Nic to nie dawało. Później jeszcze się przeklipowałem, zarzuciłem zestaw dalej. Tam też były okonie. To pomyślałem sobie, że być może ominąłem to takie najgłębsze miejsce tutaj parę metrów bliżej, które no było brudne na dnie. Więc tam też na parę razy zarzuciłem zestaw, ale nie miałem brania. Także dałem odpocząć temu swojemu miejscu. Jak wróciłem, to z pełnym uśmiechem przywitały mnie znowu okonie. Chociaż okonia takiego z garbem jakby trafił, nie? A ten tak wygląda. Wygląda na to, że mam chyba jednego z większych okoni dzisiaj. Branie bardzo mocne. Teraz też czasami zdarza mu się mocniej szarpnąć. Ale zobaczymy, czy to rzeczywiście będzie taki większy. Nie, taki tylko waleczny. No, ładny taki jesteś. Kluskowaty. No, wielu spinningistów byłoby zadowolonych z takiego rozmiaru. I ci federowcy to tacy zmanierowani i narzekają. Dzisiejsze wędkowanie zbliża się już ku końcowi. No, chyba nie uda mi się tego dnia zakończyć leszczem. Tak widzę, że jak idę ubogo w przynęty, to no nic się w tej wodzie nie dzieje. Okonie są coraz rzadziej, biorą coraz mniejsze. Natomiast jak tylko jakiś koszyk napełnię przynętami, jokersem albo dendrobenami, to od razu jest reakcja okoni. Od razu one przyskakują do takiego zanęconego punktu i jest branie. Złowiłem ich około 30, a muszę się przyznać, że jak one tak zaczęły brać, to robiłem wszystko, żeby ich nie łowić, więc no nie nudziłem się dzisiaj na rybach, pomimo tego, że tylko kilka leszczy zagościło tutaj u mnie w podbieraku, to cały czas coś się działo, cały czas trzeba było pracować. Te okonie, jak widzicie, to nie były jakieś tam malutkie rybki, takie jak palec, tylko to już były ryby no takich rozmiarów, że coś tam w czasie holu walczyły. Także może to nie był wymarzony dzień nad wodą, ale o tej porze roku ja sobie zdaję sprawę, że no bywa różnie, że można trafić na jakąś zmianę pogody, jakoś te ryby tak zareagują, że nie biorą tak, jakbyśmy chcieli. To jeszcze się nie będę żegnał, bo jeszcze pewnie kilka słów mam nadzieję, że przy ostatnim leszczu powiem, ale nie wiem, czy mi się uda go złowić. Wydaje się, że teraz tych okoni tutaj, nawet nie o to chodzi, że w moim łowisku, ale tutaj w Motławie jest wiele i to jest wiele takich okoni, no ponad 20-centymetrowych. Także jest robota i myślę, że jakbym nie robił tych przestojów w podawaniu jokersa czy dendroben, to tych okoni złowiłbym dzisiaj no wiele, naprawdę wiele. Mało tego, jak ich tyle było, to można by było się pokusić o kombinację z przynętami. Być może ja łowię na ochotki, bo chcę sobie dać szansę, żeby wziął mi jakiś leszcz. Ale być może na okonie byłaby jakaś lepsza przynęta, która by selekcjonowała te większe sztuki. I wtedy też byłaby zabawa. No ale tego dzisiaj już na pewno nie sprawdzę, no bo dzisiaj robiłem wszystko, żeby tych okoni raczej nie łowić, tylko spróbować dorwać leszcza. Czas się zwijać do domu, bo to już się zrobiło zimno.
No niestety, leszcze nie chciały mnie tak na stałe odwiedzić, tylko kilka sztuk tutaj chciało zapozować przed obiektywem kamery Preston Innovations Polska, ale tak jest na rybach, ja to dobrze wiem. Pomimo tego bardzo dobrze się bawiłem, mam nadzieję, że Wy też miło spędziliście ten czas. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca i do zobaczenia w następnym filmie. Du, 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 du.